Wojna z wiatrakami z udziałem wojska w Polsce. Niemiec mówi o prawdziwych kosztach transformacji energetycznej. Drony Ukrainy wyłączają dostawy ropy na Węgry przed potencjalnymi rozmowami pokojowymi w Budapeszcie. Jest 20 sierpnia 2025 roku, nazywam się Wojciech Jakubik, a to jest codzienny przegląd informacji sektora energetycznego i paliwowego Energy Drink. Zapraszam. Partnerem kanału Energy Drink jest Orlen. Paraliż ropociągu Przyjaźń na Węgry przed potencjalnym szczytem pokojowym w Budapeszcie. Atak dronów Ukrainy na przepompownię w Rosji zatrzymał znów dostawy ropy rosyjskiej przez ropociąg Przyjaźń do Słowacji oraz Węgier. Ich zależność od Kremla to problem całej Europy, podczas gdy rozmowy o pokoju mogą się odbyć w Budapeszcie. Dowódca sił systemów bezzałogowych z armii ukraińskiej Robert Browdi, pseudonim Madziar, poinformował, że 18 sierpnia wieczorem drony zniszczyły przepompownię Nikolskoje w regionie tambowskim w Rosji. Ropociąg Drużba ma małą przerwę. Pozdrowienia od ptaszków sił systemów bezzałogowych, napisał Madziar, cytowany przez media ukraińskie. Skutek to zatrzymanie dostaw ropociągiem Przyjaźń z rosyjskiego Drużba. Ten ropociąg w przeszłości służył dostawom do Polski i Niemiec nitką północną oraz do Słowacji, Czech i Węgier nitką południową. Obecnie ostatni importerzy ropy rosyjskiej tym szlakiem to Słowacja oraz Węgry, które nie godzą się na embargo, które zostało wprowadzone na nitkę do Polski i Niemiec. Po pierwsze, Węgry oskarżyły Ukrainę o zatrzymanie dostaw, ale Kijów odparował, że to Budapeszt wybrał pozostanie w zależności od ropy rosyjskiej pomimo wojny. Minister spraw zagranicznych Ukrainy Andrii Sybicha uznał, że Węgry mogą teraz słać skargi do Moskwy. Po drugie, Węgrzy odmówili porzucenia ropy rosyjskiej i zablokowali sankcje w tej sprawie pomimo takiego ruchu w Niemczech, Polsce i Czechach. Budapeszt ma dostęp do alternatywnych szlaków dostaw, o czym informował podcast Energy Drink. Po trzecie, to m.in. przez opór Węgrów propozycja legislacyjna Komisji Europejskiej w sprawie realizacji programu REPowerEU zawiera jedynie postulat przygotowania planów rozstania z ropą Rosji przez każdy kraj członkowski indywidualnie, bez restrykcji. Warto nadmienić, że ropociąg Przyjaźń ucierpiał już w przeszłości na skutkach inwazji Rosji na Ukrainie. Działania wojenne doprowadziły do jego uszkodzenia w marcu i sierpniu 2025 roku. Nie jest jasne, jak długo potrwa przerwa wywołana obecnie. Ukraina umożliwiła Węgrom import ropy rosyjskiej z użyciem ropociągu Przyjaźń pomimo jej sankcji wobec jednego z dostarczycieli surowca, czyli rosyjskiego Łukoila. Porozumienie Kijowa i Budapesztu pozwala omijać sankcje w celu dostarczenia ropy na Węgry. Co dalej? Po usunięciu usterki ropociągu Przyjaźń pozostanie zależność Słowacji i Węgier od ropy z Rosji oraz związki ich władz z Kremlem. To być może przez nie, według New York Times, Budapeszt jest namaszczany na lokalizację szczytu Ukraina-USA-Rosja. Rozmowy Donalda Trumpa i Władimira Putina na Alasce nie przyniosły rozstrzygnięcia. Spotkanie Trumpa z przywódcami europejskimi i Wołodymyrem Zełeńskim zaowocowało planem dozbrojenia Ukrainy i wysłania tam sił pokojowych z Europy. NATO ma obradować teraz nad formułą obecności wojskowej, gwarancji bezpieczeństwa USA oraz wsparcia wojskowego mającego stabilizować państwo ukraińskie w razie układu pokojowego. Europejczycy wciąż domagają się zawieszenia broni na początek negocjacji. Donald Trump przekonuje, że ważniejszy jest układ pokojowy bez tego. Los rozważanych sankcji USA na dostawy ropy z Rosji do krajów trzecich pozostaje nieznany, choć według uczestników rozmów mogą zostać wykorzystane w razie braku współpracy Kremla. Czas na pozostałe wieści, na początek z Polski. Bezpieczeństwo wiatraków. W centrum sporu o ustawę wiatrakową znów znalazły się przepisy o odległości od dróg krajowych oraz jednostek wojskowych. Ostatnie słowo będzie miał oczywiście prezydent, a więcej na blogu. Powrót obligo na horyzoncie. Minister energii zaproponował nowelizację prawa energetycznego wprowadzającą częściowe obligo obrotu giełdowego energią na poziomie 55%. Projekt zakłada także wzrost obligo gazowego z 55 do 85%. Planowany termin przyjęcia przepisów to trzeci kwartał 2025 roku. Mazury w Bełchatowie. Polska Grupa Energetyczna ocenia, że około 2038 roku w miejsce kopalni odkrywkowej węgla w Bełchatowie powstanie najgłębsze jezioro w Polsce. Jego maksymalna głębokość sięgnie 170 metrów. PGE bada tam także potencjalną lokalizację pod elektrownię jądrową. Przetasowania w Orlenie.
Według Business Insider doszło do zmian na stanowiskach dyrektorskich w tej spółce. Odchodzi Lidia Kołucka, odpowiedzialna za marketing, będzie nowy dyrektor wykonawczy do spraw energetyki Wojciech Matuszek. Ten sektor ma być wśród priorytetów Orlenu ze względu na transformację energetyczną oraz aktywa energii. Teraz wieści z Europy. Oczywista oczywistość, szef niemieckiego E.ON-u Leonhard Birnbaum pochwalił rząd w Berlinie za priorytet na niższe koszty energii względem transformacji energetycznej. Jego zdaniem zielona energia nie jest sama w sobie droga, ale robi się taka, gdy nie dociera do odbiorców. Potrzebujemy stałego zderzania z rzeczywistością zamiast celów politycznych, powiedział w Die Welt. Miliardy dopłat na wiatraki. Francja otrzymała zgodę Komisji Europejskiej na mechanizm wsparcia morskiej energetyki wiatrowej wart 11 miliardów euro. Zakłada budowę 3 farm w 20 lat po 500 MW mocy każda. Mechanizm to dwukierunkowy kontrakt różnicowy z prekwalifikacją oraz ceną referencyjną wypracowaną w aukcji. Polska także chce mieć aukcję offshore w 2025 roku. Układ nie do końca. Komisja Europejska uznała, że cele wydatków w sektorze energetycznym z porozumienia handlowego z USA nie są w żaden sposób wiążące. Komisja nie zamierza go wymuszać na państwach członkowskich. Unia zobowiązała się do zakupu surowców wartych 750 miliardów euro do 2028 roku. Ostateczny tekst deklaracji w tej sprawie jest nadal przedmiotem dyskusji. Jeszcze wieści ze świata. Dron Ukrainy trafił w rafinerię Łukoila pod Wołgogradem. Moc przerobowa obiektu to 14,8 milionów ton. Został on wcześniej wyłączony po ataku dronów z 13 sierpnia. Marionetkowe władze okupowanego Krymu przyznają, że jest problem z dostępem do benzyny. Podają za powód spadek przerobów w Rosji oraz problemy logistyczne. To dowód skuteczności ataków Ukrainy. Koreański hołd w USA. Według Korea Bizwire układ koreańskich spółek jądrowych KHNP i KEPCO z amerykańskim Westinghouse rodzi drogie zobowiązania, które mogą podważyć rentowność projektów w Europie jak Dukovany w Czechach. Zobowiązania biorą się z opłat za transfer technologii, na który musi każdorazowo wyrazić zgodę spółka z USA. Rząd Korei Południowej ma ponownie przyjrzeć się umowie. Irański łącznik. Chiny importują ropę z Rosji, korzystając ze wsparcia Iranu. Sieć pośredników na całym świecie pomaga im omijać sankcje zachodnie. Flota Widmo pomaga im też sprowadzać surowiec z Iranu. Chińczycy byli największym importerem ropy rosyjskiej w lipcu 2025 roku. Zapłaciły za nią w całym 2024 roku 63 miliardy dolarów. Boom węgla w Chinach z braku laku? Według analityka Center for Research and Clean Air rozpoczęcie budowy 95 gigawatów nowych elektrowni węglowych w Chinach to skutek złego zarządzania systemem elektroenergetycznym. Operator nie zapobiegł blackoutom w prowincjach, więc te stawiają na źródła pewne w ich percepcji. To wszystko w materiałach przygotowanych dzisiaj, następne oczywiście już jutro, więc zapraszam Państwa serdecznie. Do zobaczenia, do usłyszenia. Partnerem kanału Energy Drink jest Orlen.